Cześć! Dziś opowiem Wam o tym, czym są High Order Functions oraz jak możemy je zastosować w naszych kodach. Zaczynajmy! Dziś chciałabym się skupić na 5 metodach, a mianowicie Filter, Map, Reduce, Compact Map oraz Flat Map. Są to High Order Functions i te funkcje używamy przy kolekcjach, a mianowicie przechodzą one przez nasze kolekcje i wprowadzają w nich zmiany, a następnie oddają zupełnie nowe kolekcje. High Order Functions zastępują for loop, dzięki czemu przy napisaniu jednej linii kodu często możemy zastąpić kilka, które będą równoznaczne, ale przy użyciu znacznie mniej kodów. A więc jeżeli chcemy, aby nasze kody były bardziej czytelne, powinniśmy pomyśleć właśnie o stosowaniu High Order Functions. Ok, ja otworzyłam sobie już Playground i przygotowałam dla nas wcześniej taką bazę, a mianowicie na początek stworzyłam sobie structure o nazwie human, czyli człowiek, który zawiera takie właściwości jak imię, narodowość i wiek. Następnie stworzyłam sobie array, wykorzystując właśnie te structure human, dzięki czemu stworzyłam 6 osób o różnych imionach, różnej narodowości i różnym wieku. I teraz, wykorzystując właśnie te array, chciałabym Wam pokazać, jak możemy działać przy użyciu naszych High Order Functions. Ok, zacznijmy sobie od metody filter. I tutaj ta metoda, tak jak sama wskazuje, po prostu filtruje sobie naszą array pod względem warunku, który nadamy i zwraca nam nową array już przefiltrowaną. Ok, zróbmy sobie taką stałą let people older than 20, czyli ludzie starsi niż 20. Użyjemy sobie naszej array kropka filter i następnie przy użyciu closure użyję sobie $0 dot age większe niż 20. Jeżeli chodzi o ten znak $0, to jest po prostu każdy element w naszej array, czyli od pierwszego elementu przechodzi do ostatniego, sprawdza każdy po kolei po prostu. Jeszcze nie dałam print. I teraz po wydrukowaniu powinniśmy dostać Violę powinniśmy dostać Oliwię i Caroline, ponieważ tylko te dwie osoby są starsze niż 20 lat. Spójrzcie, tak też się stało. Została nam zwrócona Oliwia oraz Caroline. Ok. Teraz możemy sobie też spróbować na przykład równy 20, czyli po prostu powinny nam się zwrócić osoby, które mają 20 lat, czyli w tym wypadku Viola oraz Emma. Tak, po wydrukowaniu zostaje nam zwrócona Viola oraz Emma. Możemy to też wykorzystać na przykład przy narodowości, czyli tak, $0 dot nationality equal i damy sobie na przykład Polish i spójrzcie, zmienimy sobie nazwę Polish people. Jeżeli chodzi o Polaków, to mamy tutaj Oliwię i Violę. Daję drukuj i spójrzcie, zostaje mi zwrócona właśnie Oliwia oraz Viola. Kolejną metodą jest metoda map, która pozwala na przekształcenie każdego elementu w naszej kolekcji zgodnie z oczekiwanym działaniem. I teraz stworzę sobie stałą let age plus 3. W tym momencie chcę dodać do wieku każdej osoby z naszej array 3 lata. I teraz przy wykorzystaniu naszej array mypeople.map i tutaj analogicznie używamy sobie closure i tak samo używamy sobie $0 dot age plus 3.
po wydrukowaniu print age, tu sobie zakomentuję, żeby nie było już tego widać, zostaje nam zwrócona array z wiekiem naszych osób, ale zmienionym i do każdego wieku jest dodane 3. Czyli jeżeli Oliwia ma 25 lat, to zaczyna się od 28, następnie 38, 18, 23, 10 czy 23. Ogólnie, jeżeli chodzi o map, ma też to bardzo fajną funkcję, a mianowicie możemy sobie zmienić na przykład nasz integer w string poprzez po prostu napisanie string i wrzucenie tej funkcji do środka. I teraz zmienię sobie też nazwę strings from int. OK. I spójrzcie, zostaje mi zwrócona array z już nie liczbami, ale teraz już ze strings. Trzecią metodą jest metoda reduce, która pozwala nam na złączenie, na wykonanie działań matematycznych na array, a mianowicie stworzę sobie teraz nową array z integerami let numbers equal i dam sobie 1, 3, 5, 6 na przykład i 2. I teraz chciałabym sobie dodać te wszystkie liczby do siebie i mogę to zrobić właśnie za pomocą reduce. Let sum equal numbers dot reduce. Jeżeli chodzi o reduce, to pierwszą wartością jest wartość, od której chcemy rozpocząć. Czyli jeżeli ja tutaj dam 0, to znaczy, że zaczynamy to sumowanie właśnie od zera, a następnie dodaję tylko operator. I spójrzcie, kiedy chcę wydrukować sobie naszą sum, odkomentuję to, żeby wszystko było jasne. Spójrzcie, zostaje mi zwrócone 17, czyli dokładnie tę wartość, te liczby dodane do siebie, które były w array of numbers. Możemy sobie na przykład zacząć też od 100, więc analogicznie wiadomo powinno nam być zwrócone 117. Możemy też dać minus. I tak samo zaczynamy od 100 i odejmujemy minus. Możemy sobie zrobić od minus 100. Zostaje nam zwrócone minus 117. I oczywiście również możemy sobie dawać tutaj inne operatory, mnożenie, dzielenie i tak dalej. Jeżeli chodzi o compact map, to ta metoda pozwala nam na usunięcie nil z naszej array, czyli braku wartości. Jeżeli ja sobie stworzę teraz array nils, OK. I w tej array dam sobie 1, 2, nil, 7, nil, minus 6, nil, to przy użyciu compact map, spójrzcie, array non-nil, ja mogę teraz usunąć właśnie te wartości, te braki wartości nil. Erase, $0 i wydrukuję sobie array non-nil. Spójrzcie, zostaje mi zwrócona nowa zupełnie array, która już nie posiada tych 3 nilów w sobie. OK, ostatnią metodą jest metoda flatmap i ona pozwala nam na złączenie kilku arrays w jedną. A mianowicie, jeżeli posiadamy właśnie array of arrays, czyli w jednej array mamy na przykład 3 arrays i chcemy ją złączyć w całość,
to możemy to zrobić właśnie przy użyciu flatmap. Spójrzcie. Let array of arrays. I teraz stworzę sobie kilka takich małych array, na przykład 3, właśnie, żeby to było dobrze zobrazowane. 5, 3, 2. OK. Mam już naszą array of arrays. I teraz stworzę sobie stałą oneArray. I ona jest równa array of arrays. Tutaj już sobie od razu odkomentuję. Kropka flat map. I tak samo przy użyciu closures $0. Możemy sobie wydrukować oneArray. Zobaczcie, zostaje mi zwrócona właśnie jedna array zawierająca wszystkie elementy z naszych 3 array. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Zachęcam oczywiście do komentowania i subskrypcji. Cześć!